Czarna herbata w domowych lekarstwach. 1. Przeciwutleniacz z cytryną. Czarna herbata wyróżnia się jako napój antyoksydacyjny dzięki zawartości flawonoidów. Te składniki pomagają nam zapobiegać starzeniu się i zwalczać jego objawy wywoływane przez wolne rodniki. Zarówno wewnątrz organizmu, jak i na zewnątrz. Czarna herbata z cytryną to jedna z najczęstszych kombinacji, zarówno smakowych, jak i leczniczych. Cytryna jest pokarmem, który również opóźnia oksydację komórkową ze względu na zawartość witaminy C. Ponadto, jeśli chcemy osłodzić ten napar, zalecamy użycie stevii, aby jeszcze zwiększyć jego właściwości przeciwutleniające. 2. Środek na trawienie z miętą. Czarna herbata pita po posiłku jest dobrym lekarstwem ułatwiającym trawienie. Dzięki właściwościom ściągającym i przeciwzapalnym jest bardzo skuteczna w zapobieganiu biegunce i innym podobnym zaburzeniom żołądkowo-jelitowym. Dodatkowo możemy połączyć naszą herbatę z listkami suszonej mięty lub świeżą miętą, jak to się robi w wielu krajach arabskich. Ta mieszanka, oprócz tego, że jest pyszna, jeszcze bardziej wzmacnia właściwości trawienne herbaty. Jednak nie zalecamy spożywania herbaty do posiłku, jeśli cierpimy na anemię, ponieważ czarna herbata może zakłócać przyswajanie żelaza. 3. Środek obniżający poziom cukru. Jeśli jest stosowany ze stewią, insulinooporność jest znacznie częstszym problemem niż myślimy. W takim przypadku zawsze będziemy ją pić poza posiłkami. Do jego objawów należą nagromadzenie tłuszczu w okolicy brzucha, zmęczenie, bezsenność, wypadanie włosów i tym podobne. Aby zapobiegać i leczyć ten stan, a tym samym również zapobiegać cukrzycy, powinniśmy spożywać pokarmy, które pomagają nam obniżyć poziom glukozy we krwi. Jednym z nich jest właśnie czarna herbata, która ma wyjątkową moc, jeśli chodzi o zmniejszanie poziomu cukru. Logiczne jest jednak, że powinniśmy unikać słodzenia jej cukrem, ponieważ w takim przypadku sprawilibyśmy, że zaburzenie równowagi cukrowej jeszcze by się pogłębiło. Najlepszym sposobem na dodanie słodyczy do herbaty jest stevia, roślina, która również obniża poziom cukru. 4. Środek pobudzający z cynamonem i miodem. Czarna herbata jest stymulującym napojem, a nawet jest to napój zawierający najwięcej kofeiny. Z tego powodu, pijąc ten napar, aktywujemy nasze ciało i umysł, aby być bardziej czujnym i uważnym. Ponadto, możemy go również pić, jeśli chcemy zrównoważyć niskie ciśnienie krwi. Kofeina ma jednak szybki, ale ograniczony efekt. Z tego powodu zalecamy połączenie czarnej herbaty z cynamonem cejlońskim i miodem pszczelim. Oba te składniki są stymulantami, które nie mają szkodliwego wpływu na układ nerwowy. Dostarczają nam natomiast energii i naturalnie walczą z fizycznym i psychicznym wyczerpaniem. 5. Wzmacniacz z kurkumą i mlekiem kokosowym. Jeśli potrzebujemy wzmocnić nasz układ odpornościowy i podnieść właściwości obronne organizmu, zalecamy jednak połączenie jej z 2 bardzo skutecznymi składnikami leczniczymi, kurkumą i mlekiem kokosowym. Możemy również skorzystać z czarnej herbaty. Rezultatem tej mieszanki jest wzmacniający napój, który aktywuje nasz metabolizm, rozgrzewa nas i pomaga zapobiegać wszelkiego rodzaju infekcjom. Ponadto jego smak jest przepyszny. Niezależnie od tego, czy pijemy go na zimno czy na gorąco. W tym przypadku, czarna herbata powinna być najpierw zaparzona razem z kurkumą. Następnie,
Po kilku minutach możemy dodać mleko kokosowe i dosłodzić do smaku miodem lub stewią. 6. Środek moczopędny z anyżem. Ostatni środek, który proponujemy w tym artykule, przeznaczony jest dla osób, które cierpią na zatrzymywanie płynów w organizmie, obrzęki, ociężałości, stany zapalne oraz różnego rodzaju opuchlizny. Czarna herbata połączona z anyżem przybiera delikatny, przyjemny aromat. Ale przede wszystkim, otrzymujemy napój leczniczy o właściwościach moczopędnych. Dzięki jego zastosowaniu zwiększamy produkcję moczu i usuwamy nadmiar płynu i toksyn z naszego ciała. Aby działanie tego napoju było najskuteczniejsze, najlepiej pić go na czczo lub między posiłkami. Możemy pić 2 lub 3 filiżanki dziennie, w porze drugiego śniadania i po południu, a wyniki będą zauważalne już w kolejnych godzinach.